Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie. Powiedzcie, jak mnie słychać. Ja dzisiaj spoza Polski nadaję. Być może część już widzi skąd, a jeżeli nie widzi, to pewnie dosyć łatwo zgadniecie. Podpowiem, że za mną znajduje się rzeka, nie morze. Słuchajcie, na sam początek zaczęlibyśmy od rzeczy związanych z tym, co się chyba najwięcej w rosyjskiej prasie opisuje, czyli zakończonego szczytu Afryka-Rosja. My jakiś czas temu publikowaliśmy na Ekonomii Rosji materiał poświęcony temu przed rozpoczęciem szczytu. A więc teraz myślę, że jest dobra pora, żeby podsumować jego. Widzę, że piszecie, że słychać doskonale, bardzo się cieszę. A więc jest, myślę, dobra pora, żeby podsumować, jak to wygląda. Pierwsza rzecz. Ile państw wzięło udział? Bo tutaj są nieporozumienia i w polskiej prasie, jak i również w rosyjskiej są publikowane nieprawdziwe informacje. A przypomnijmy, zostało zaproszonych około 50 krajów. Część z tych krajów odmówiła przyjazdu. Część krajów wysłała w pewien sposób zastępstwa dyplomatyczne. Koniec końców w polskiej prasie widziałem, że były takie informacje i tak pierwotnie zostały potwierdzone, że miało być przedstawicieli 17 krajów. Natomiast okazało się, że przyjechało 15, 2 zaginęło. No i teraz wszyscy próbują doliczyć się, jakie kraje nie przyjechały. No niemniej wygląda to tak, że mamy 15 krajów. 3 lata temu, w 2019, my o tym też pisaliśmy, tych krajów w Rosji na spotkaniu było 45 przedstawiciele i to byli głównie wtedy prezydenci lub premierzy tych krajów. W tym momencie około 7 krajów było reprezentowanych przez głowy państwa, natomiast pozostałe kraje przysłały zastępstwo. Więc można powiedzieć, że 8 krajów przysłało zastępstwo, 7 krajów było reprezentowane najczęściej przez prezydentów, ewentualnie premierów, jeżeli nie ma takiej roli w danym kraju. Natomiast większość to byli prezydentowie. Co było poruszane? No, to był szczyt głównie polityczno-ekonomiczny i o tym dosyć szeroko było opisywane. Rosyjska prasa pisze o różnego rodzaju pomysłach i planach dotyczących współpracy ekonomicznej i tym się zajmijmy. Pierwsza taka informacja, która gdzieś u nas się nie przebiła, a w Rosji dosyć mocno wybrzmiała, to jest to, że Rosja obiecała, że umorzy 23 miliardy długów, jeżeli chodzi o kraje afrykańskie, wobec Rosji. Z jednej strony wydaje się, że to jest duża suma, natomiast z drugiej strony trzeba pamiętać, że do tej pory były problemy ze ściągalnością tego długu z tych krajów. W dużej mierze wydaje się, że akurat tutaj zwycięzcą, no znaczy zobaczymy koniec końców, jak to będzie wyglądać, bo to są obietnice i plany. Pamiętajmy, że obietnice i plany Rosji nie zawsze pokrywają się z tym, jak to wygląda. Natomiast z tych krajów, które nie były reprezentowane do końca, a które być może załapią się na tą redukcję, będzie Syria. Wszystko na to wskazuje. No i też kilka krajów takich biedniejszych, afrykańskich, które i tak do tej pory nie spłacały tych pożyczek rosyjskich. Z jednej strony. Z drugiej strony może ktoś się zapytać, jaka jest wymiana handlowa pomiędzy całą Afryką a Rosją? Słuchajcie, to nie jest duża kwota. To jest 18 miliardów dolarów. No i trzecia rzecz, która była chyba najbardziej poruszana, no to zboże rosyjskie zamiast ukraińskiego. Znaczy cały jak gdyby szczyt miał polegać na tym, że Rosjanie zaproponowali w sumie otwarcie krajom afrykańskim dostawy produktów spożywczych i płodów rolnych
do Afryki. No i spotkało się, tak jak już wielokrotnie czytaliście, z taką dosyć ciekawą reakcją krajów afrykańskich. I tu mieliśmy i zarówno wypowiedzi prezydenta RPA, który powiedział, że nie przyjechali po dary w związku właśnie z tym umorzeniem tych pożyczek oraz z tym, że Rosja darowała, tak jak to wyglądało chyba za Związku Sowieckiego podobnie było, a więc darowała kilkaset tysięcy ton zbóż krajom afrykańskim. Na początku miało być to 1 000 000 lub więcej, natomiast ktoś chyba zorientował się, że to jest za duża ilość, no i oczywiście zmniejszyli. To jest, wydaje się, że racjonalne. Natomiast była dosyć duża krytyka Rosji i zarówno ze strony RPA, jak i zarówno ze strony Kenii, Konga i Egiptu. No tutaj już właśnie piszecie, tak, które wezwały i można powiedzieć, że większość krajów przyłączyła się do tej odezwy, które wezwały również Unia Afrykańska, wezwały Rosję do przestrzegania umowy zbożowej. No i to był dosyć duży zgrzyt. Rosyjska prasa też o tym się opisuje, ponieważ no to było na oficjalnym spotkaniu z przedstawicielami, co spowodowało, że nasz Władimir Putin się zirytował. No i doszło do takiej mało dyplomatycznej sytuacji, kiedy stwierdził, że to nie jest wina Rosji, tylko to jest wina Ukrainy i wina Zachodu, zerwanie tej umowy. Cały czas są wysyłane informacje z tych krajów afrykańskich o nawiązanie tej umowy, a więc tu była dosyć silna, można powiedzieć, silny nacisk tych krajów, żeby ta umowa była przestrzegana. Dlaczego? Dlatego, że no i właśnie do tego może do tego przejdźmy. Dlatego, że tutaj powstał taki pomysł gdzieś w głowach prawdopodobnie osób najbliższych reżimowi, żeby wykluczyć Ukrainę z tego rynku afrykańskiego i z rynku chińskiego i z rynku europejskiego, jeżeli chodzi o płody rolne, głównie zboża, i wejść w to miejsce. W przypadku rynku afrykańskiego to nie były duże udziały, o tym wielokrotnie już mówiliśmy. Niemniej kilka krajów ściągało z Ukrainy zboże, na przykład Egipt, tak, czy jakieś inne kraje afrykańskie, i sporo też ściągał ONZ dla tych swoich misji różnego rodzaju charytatywno-pokojowych, farowskich i innych. No i w tym momencie Rosjanie przyszli i powiedzieli: OK, nie będziecie kupować od Ukrainy, tylko będziecie kupować od nas. I to, co się pojawiło kilka dni temu, pojawił się projekt ustawy, w której proponuje się krajom afrykańskim, żeby kupowali zboże i prawdopodobnie inne produkty. Jeszcze nie są określone, ta lista nie jest zamknięta, ona jest tworzona, ale tam na pewno się pojawi pszenica, olej słonecznikowy, jeszcze pewnie kilka produktów, w dużej mierze właśnie te zbożowe. Nie pojawi się na pewno ryż, o czym sobie też powiemy. I co ciekawe, wyobraźcie sobie, że Afryka została potraktowana jak kiedyś Europa. Pamiętacie szantaż energetyczny? Tu piszecie, jakie to miejsce, ale nie napisaliście Filip. Ja zaraz powiem, tak jak nie zgadniecie. W każdym bądź razie oni zaproponowali, żeby kraje afrykańskie płaciły w rublach. Nie? Pamiętacie ten szantaż energetyczny i to, co Rosjanie zaproponowali, takie petroruble za gaz i za ropę. Koniec końców wyszło za gaz dla krajów nieprzyjaznych. Zastosowały się Węgry, Austria i Niemcy. Reszta krajów z grubsza to do tego się nie zastosowała. I teraz podobnie tutaj traktuje się Afrykę, czyli próbuje się narzucić zapłatę za
rody rolne w rublach. I to jest nowy projekt. Przy czym na samym szczycie zaproponowano, żeby rozliczać się w walutach lokalnych. No i ktoś może powiedzieć, ok, no to świetny pomysł dla tej Afryki, no bo każdy kraj ma jakąś, na przykład Zimbabwe ma jakąś fajną walutę lokalną, gdzie inflacja w tym kraju jest chyba około pomiędzy 500 a 1000, tam w zależności co patrzymy. Natomiast okazało się, że tak, po pierwsze, Rosjanie sobie wymyślili, że za to zboże, to oni by chcieli dostawać ruble. No i teraz tak, no ktoś powie, ok, no to jak te kraje afrykańskie mają te ruble kupić? No ma to wyglądać tak, że każdy z tych krajów i firm, które sprowadza rosyjskie zboże, ma założyć w rosyjskich bankach specjalne, i już powstał jak gdyby projekt, specjalne konta i zgadnijcie, jak te konta się nazywają. One mają taką specjalną literkę. Tak jak mamy A, B, C, oni sobie je nazwali. Te konta się nazywają Z konta. Tak, tu piszecie, że tu Budapeszt. No brawo, to prawda, jestem w Budapeszcie w tym momencie. A więc będą Budapeszt, nie Praga. W Pradze pewnie też będę, ale to pewnie w przyszłym miesiącu. A więc wygląda na to, że z jednej strony te kraje afrykańskie, jeżeli chcą kupować zboże, to wcześniej nie miały takiego, no po prostu kupowały z Ukrainy, nie? Teraz muszą specjalne konta założyć, żeby ściągać to zboże. I co ciekawe, no nie mogą sobie płacić w dolarach, no bo Putin żąda, żeby nastąpiła dedolaryzacja. No i drugi taki news, który w ogóle gdzieś u nas się nie przebił, w czym i w jakich walutach lokalnych te kraje będą się rozliczać. Czyli co będą wysyłać do Rosji i wymieniać na ruble, tudzież jeżeli nie będzie to na tej liście, no to będą to wysyłać do Rosji. A więc tą walutą lokalną, afrykańską, słuchajcie, ma być yuan. Tak, dobrze słyszycie. Kraje afrykańskie mają się rozliczać z Rosją głównie w juanach i w przypadku niektórych produktów, zobaczymy czy ten projekt przejdzie, mają wymieniać te juany na ruble. Po co? No, z jednej strony będą wysyłać juany Moskwie, z drugiej strony te firmy, które sprzedają to zboże, czy to są rządowe, czy prywatne, nie zobaczą tych juanów, dlatego że juany są bardzo potrzebne rosyjskiej gospodarce i będą od razu sprzedawane na giełdzie moskiewskiej. Dzięki temu jest taki pomysł, żeby z jednej strony pozyskać dosyć dużą ilość juanów, czyli te kraje afrykańskie będą musiały pozyskać te juany, jeżeli będą chciały zakupić jakieś produkty z Rosji i się rozliczać z Rosją. A tam jeszcze była mowa o dirhamach, ale koniec końców prawdopodobnie to nie przeszło. Zobaczymy, być może tutaj też będą jakieś zmiany w przyszłości. Natomiast teraz ma to wyglądać, że wszystkie kraje afrykańskie, tą walutą narodową dla Afryki ma być yuan. I tutaj jest, słuchajcie, odpowiedź, kto jest tak naprawdę największym zwycięzcą tego całego szczytu, bo nie są to kraje afrykańskie, no dla nich to jest taki słaby deal, tak? Do tej pory mieli zboże ukraińskie w miarę tanie, teraz mają dodatkowe problemy. No jeżeli będą musiały ściągać i będzie się to opłacać i Rosjanie dadzą dobre upusty, no to będzie to ściągane. Tutaj też jest takie nieporozumienie, bo cały czas się nas straszy tym, że jakiś głód w Afryce nastąpi. Ogólnie na świecie brakuje na przykład pszenicy. No w tym momencie nie brakuje. Mamy nadpodaż, ceny spadają. Potem, kiedy one skoczyły około 10%, no to jeżeli popatrzymy rok do roku, to mamy wręcz spadek o 10% i ten wzrost przejdziemy i do pytań. A więc słuchajcie, wygląda sytuacja tak, że kraje afrykańskie cokolwiek, jeżeli będą chciały handlować z Rosją, to w juanach, a jeżeli będą chciały kupować na przykład pszenicę, no to te juany będą musiały bardzo często po niekorzystnym prawdopodobnie kursie wymieniać na ruble. Czyli jak gdyby cena będzie w rublach, no ale oczywiście to rząd i powiedzmy, nie wiem, tam bank centralny czy jakaś agencja rosyjska będzie ustalała jak gdyby
w jaki sposób to będzie wymieniane. No i dodatkowo te firmy, które sprowadzają na przykład te zboża, nie otrzymają tych juanów, otrzymają ruble. A więc tak to wygląda. Tutaj piszecie, że w Polsce mamy pełne magazyny pszenicy. Nie, jeszcze nie mamy pełnych magazynów pszenicy, to nie jest do końca prawda, ale jest szansa, że będziemy mieli. I o samej pszenicy i umowie zbożowej mówiliśmy sobie z Mateuszem bodajże tydzień temu, a więc odsyłam do tego materiału. Nie chcę jak gdyby cały swój live tutaj w Budapeszcie poświęcić tej umowie zbożowej. Ponad godzinę na ten temat mówiliśmy i tam pokazywaliśmy, że również te mity, które narosły i to, że nasz interes nie jest tożsamy z interesem Ukrainy. O tym sobie wielokrotnie podczas tego live'u mówiliśmy. Dobrze. Pytacie się, czy Rosjanie nie potrzebują dolarów mimo wszystkiego. Tak, potrzebują, tylko tu jest taki problem, że bardziej potrzebują w tym momencie juanów niż dolarów, szczególnie firmy i rząd. Dlaczego? Dlatego, że ponad 50% produktów importowanych do Rosji pochodzi z Chin. A więc oni muszą czymś zapłacić. Oczywiście Chińczycy przyjmą też dolary, to nie ma problemu. Tylko tutaj jest problem, że gdzieś to trzeba wymienić, tak? Szczególnie jeżeli tu byłyby jakieś lokalne waluty, potem one w jakimś banku były wymieniane na dolary i wysyłane na przykład do Rosji, to już podlega sankcjom. Więc te kraje afrykańskie miałyby trudność w tym. W momencie, kiedy będą wysyłać juany, nie będzie żadnego problemu. A dodatkowo pamiętajmy, że obecnie Rosja teoretycznie nie posiada rezerw walutowych poza juanem. Tego juana jest dosyć mało i bardzo mocno cały czas potrzebują zwiększenia ilości na rynku. Oprócz tego pojawiły się też informacje na temat ilości gotówki w obiegu. No i widzimy, że od ponad roku Rosjanie dosyć mocno drukują, to znaczy coraz więcej banknotów jest wprowadzane do obiegu, jeżeli chodzi o ruble. Tutaj się pytacie, dlaczego nie sprzedajemy do Afryki. My sprzedajemy do Afryki, Europa sprzedaje jakieś rzeczy do Afryki, tylko pamiętajmy o kilku rzeczach. I to jest też jak gdyby też elementem tego odcinka. A mianowicie mamy kolejny zwrot, który wykonuje Rosja, który w mojej ocenie jest bardzo niekorzystny. Aha, tutaj piszecie, żeby klikać lajki. Zachęcam do tego, szczególnie w tych pierwszych 10 minutach, a chyba no już nawet minęło te 10, a więc zachęcam, żebyście to robili, bo te algorytmy YouTube'a są bardzo czułe. Jeżeli chcecie, żeby ten materiał był oglądany też przez większą ilość użytkowników, no to te kciuki w górę są bardzo istotne. Ja o tym często zapominam. Natomiast wracając do tego tematu, to tak. Po pierwsze, europejskie zboże jest, tak jak piszecie, drogie. Po drugie, jeżeli chodzi o Afrykę, no to z grubsza to są kiepscy klienci. Oni często mają problemy z płatnościami, oni często mają problemy z gotówką, oni mają często też problemy, żeby zapłacić za daną cenę. No i teraz zobaczcie, co Rosja robi. Rosja do tej pory głównie handlowała z Europą. Tak, jeżeli chodzi o gaz, ropę, ściąganie towarów i tak dalej. W tym momencie, w 2022, nastąpiło przeorientowanie na Azję. Tak, czyli Rosja przeorientowuje się na Azję. Miało być świetnie, tak, czyli Chiny, Indie, inne kraje miały uratować Rosję. No co się okazało? No okazało się, że są pewne problemy. No to powstaje nowy problem, że oprócz Azji przeorientujmy się na Afrykę. Tylko, że zarówno Azja, a tym bardziej Afryka, no to są kiepscy klienci. Pewnie bardziej sensowne byłoby nie rozliczanie się w juanie czy w tych rublach, tylko rozliczanie się jakieś barterowe w wielu wypadkach, dlatego że te kraje mają problemy cały czas, jeżeli chodzi o płynność, jeżeli chodzi o systemy bankowe i tak dalej, i tak dalej. Tak? No to jak gdyby nie dotyczy wszystkich tych krajów afrykańskich, no ale w jakimś tam stopniu każdy z nich jakieś problemy posiada, bo jeżeli by nie posiadał, no to ta współpraca z Europą, ze Stanami, no byłaby większa, tak? A więc
mamy taką sytuację, że teraz Rosja próbuje sięgać po takie powiedzmy, no nie wiem, no to ruble nie są, tylko juany, potem te juany zamieniać na te ruble od tych krajów afrykańskich. No i co oni chcą dostarczać do tej Afryki? No przede wszystkim chcą dostarczać to zboże, chcą dostarczać nawozy. Natomiast jeżeli chodzi o inwestycje, no to tutaj już jest kiepsko. A Afryka potrzebuje głównie inwestycji, budowy fabryk. Co prawda, oczywiście Putin i rosyjski rząd ogłasza plany budowy czy elektrowni wodnej, tak, czy jakichś fabryk też, które mają powstać w Afryce, ale to są plany i w mojej ocenie, jeżeli popatrzymy na te plany, które były ogłaszane w 2019, no to słuchajcie, tam też było bardzo dużo rzeczy, miało się wydarzyć. Czy coś się wydarzyło? No nie. Pamiętajmy, że ta wymiana pomiędzy Afryką a Rosją jak wynosiła mniej więcej 18 miliardów, tak wynosi. Więc nic się drastycznie nie zmieniło. Czy po tym szczycie coś się zmieni? Nie. Wydaje się, że reżim chciał się też w dużej mierze ogrzać przy tych głowach państw, no bo ktoś w końcu odwiedził tą Rosję, no i często to byli prezydenci. Chciał też załatwić kilka takich doraźnych interesów. I tutaj mamy dwa kraje. Dwa kraje, które już obiecały, że będą importować rosyjskie zboże. No i teraz możecie pisać, jakie to są kraje. Tutaj wujek Prigo z tymi przywódcami się witał, a więc możecie napisać, jak to wygląda, tak? Jakie to kraje były. Ponieważ no, oprócz tego, że Putin spotkał się z tymi, nie Niger, tam była omawiana sprawa Nigru, natomiast no, te kraje, w którym grupa Wagner działa, tak? Czyli mamy takie dwa kraje, które już, tak jak mówię, obiecały Rosji, tak, że to zboże zostanie zakontraktowane. No, piszecie źle. Mali i drugi kraj. Tak, Mali, dobrze, a drugi kraj to jest Republika Środkowej bodajże Afryki, tak, to się tak nazywa. I z dwoma tymi, znaczy nie tylko z tymi, ale z dwoma tymi przywódcami spotkał się w hotelu na indywidualnej, prywatnej audiencji Jewgenin Prigorzyn. Co było dużym jednak zaskoczeniem dla rosyjskich mediów i te zdjęcia, kiedy on w t-shircie i w jeansach wita się tam było jeszcze jedno było zdjęcie, ono jak gdyby się mniej odbiło, był w garniturze, był na innym spotkaniu, był w garniturze, natomiast najbardziej się przebiło to, kiedy był w tym białym t-shircie i w tych jeansowych spodniach. Gdzie on się spotykał, bo tu też jak gdyby były takie informacje, że on się tam spotkał w Petersburgu na tym szczycie. Nie, on się spotkał w Petersburgu, natomiast ci przywódcy przyjechali do sali konferencyjnej hotelu, który został na to spotkanie wynajęty. Co oni omawiali? No prawdopodobnie tutaj współpracę i pomoc w zwalczaniu terroryzmu, czyli tych ugrupowań, które są przeciwne rządom i konkretnym reżimom afrykańskim w Afryce. A więc słuchajcie, tak to wygląda. Teraz tak, tutaj wydaje się, że ta Afryka, jeżeli chodzi o te płody rolne, nie będzie głównym odbiorcą rosyjskiego zboża. Głównym odbiorcą, o tym sobie zresztą mówiliśmy, rosyjskiego zboża będą Chiny. I Chiny zapłacą w walucie narodowej, w swoich juanach, Rosjanie to przyjmą, ale oczywiście jakiś procent Rosjanie będą chcieli wysłać do Afryki. Wydaje się, że to nie będzie duży procent i bardziej to jest jak gdyby nacisk taki polityczny i budowa jakichś więzi politycznych z tymi krajami. A jeżeli się okaże, że te kraje będą
cały czas podnosić tą umowę zbożową, no to może się okazać, że nic nie dostaną. Tak? I nic nie zostanie koniec końców wysłane, ponieważ no tutaj, tak jak powiedziałem, była dosyć mocna irytacja Putina, który zaprosił te kraje, zorganizował szczyt, a oni przyjechali i zaczęli mówić o umowie jakiejś zbożowej z Ukrainą, do której Rosja na pewno nie wróci. A jeżeli wróci, no to będzie żądać dużych ustępstw. Nie po to teraz wychodziła, żeby pod wpływem kilku krajów afrykańskich, nawet jeżeli ich jest większość, wracać do tej umowy zbożowej czy pod wpływem ONZ. Więc wydaje się, że jeżeli Europa nie ustąpi, nie wiem, być może Ukraina, Stany Zjednoczone, nie będzie jakichś ustępstw, no to ta umowa zbożowa nie zostanie przywrócona. I temu miały służyć również te bombardowania. Zobaczcie, wszystkie porty czarnomorskie, łącznie z tym, który był w pobliżu Rumunii, tam było bodajże 200 metrów od granicy, czy 100, zależy kto podaje, no zostały zbombardowane i w tym momencie ta infrastruktura nie nadaje się do tego, żeby, nawet jeżeli Ukraińcy by chcieli, do eksportowania tego zboża. Ona zostanie oczywiście odbudowana, taki powiedzmy za miesiąc, czy nawet za 3 tygodnie być może już takie możliwości mogłyby się pojawić. Pamiętajmy również, że Ukraińcy mają możliwości magazynowania tego zboża i część tego zboża będzie magazynowana, a część, no i tu mamy różnicę zdań pomiędzy Unią Europejską i Komisją Europejską, a Polską, Rumunią, Węgrami, ponieważ no Komisja Europejska obiecała Ukrainie, że to zboże będzie wysyłane do Unii Europejskiej, co, tak jak mówię, nie jest, znaczy ten sposób dyplomacji i ten sposób, jak to jest obecnie załatwiane, no rodzi więcej problemów niż korzyści dla wszystkich, tak? Nie, moim zdaniem nie rodzi również korzyści dla Ukrainy, dlatego że to zboże, które jest wysyłane, no te szlaki, czy kolejowe, czy drogowe, one zawsze będą droższe od tych szlaków morskich, no i ta opłacalność wtedy będzie się zupełnie inaczej przedstawiała. Pytacie, czy pan Piotr Cecotka pyta się, czy Chiny w złocie zapłatę przyjmą? Jaki kurs? Ale po co mają przyjmować Chiny w złocie zapłatę? Za co? Za te t-shirty czy elektronikę, które wysyłają? Nie, oni przyjmują juany, głównie dolary, jeżeli firmy jakieś rosyjskie posiadają. Następuje handel złotym, natomiast znaczy częściowo Chiny też biorą udział, ale bardziej biorą udział Hindusi, jeżeli byśmy na to tak patrzyli. A więc słuchajcie, jeżeli popatrzymy na ten szczyt, no wydaje się, że głównym wygranym są Chiny, bo jeszcze raz umocniły swoją ekonomiczną dominację w Afryce, pokazując, że tak naprawdę nikt nie jest w stanie im zagrozić, ani Stany Zjednoczone, ani Europa, ani Francja, ani również Rosja. Natomiast Rosja próbuje grać jakieś swoje interesy i to głównie za pomocą Wagnerowców w dwóch krajach. I to myślę, że to będzie realny jakiś zysk dla Rosji. A dla tych krajów, no oprócz tych dwóch powiedzmy reżimów, no to jakiegoś wielkiego zysku i wielkiego sensu ten szczyt nie miał. Pytacie się, czy Turcja nie zabiera głosu w tej sprawie? Tak, zabiera. Turcja jest ogólnie wmanewrowana w ten pomysł również rosyjski, bo tam, żeby handlować tym zbożem rosyjskim, jest wmanewrowany Katar, który miał zapewnić przez swoje banki finansowanie, jak i również, i jakieś tam pożyczki, jakieś inne rzeczy, jak i również Turcja, która ma również zapewnić bezpieczny transport. W sumie nie wiadomo po co, no ale oni są też jak gdyby włączeni. Natomiast Turcja cały czas próbuje nakłonić Rosję do powrotu do tej umowy zbożowej z Ukrainą, bo też na niej świetnie zarabiała. No i, że tak powiem, politycznie dosyć mocno wygrywała.
Pytanie odnośnie stosunków z Armenią. Panie Filipie, tak, czytałem to, też jak gdyby interesowałem się tym tematem. Myślę, że to jest jak gdyby na osobny podcast do zrobienia, ponieważ u nas też jest taki mit, mm, że Rosja jest sojusznikiem Armenii, a powiedzmy pozostałe kraje, albo przeciwnikiem jest Azerbejdżan. Myślę, że to jest bardziej skomplikowane i nawet można zaryzykować, że często jest obecnie odwrotnie. A więc myślę, że czy w to na czwartkowym spotkaniu, czy na którymś byśmy to poruszyli szerzej. Dobrze, teraz słuchajcie, jest następny temat, który chciałem poruszyć i który zobaczymy, jak mi się uda jutro czasowo, ale jeżeli będą wieści z Rosji, a tak zamierzam zrobić, to będzie poruszany również z kapitanem, ponieważ pojawiły się nowe informacje, o których mówiliśmy na temat inflacji. No i tutaj mamy, słuchajcie, nowe informacje. To jest 20 lipca. My jakiś czas temu mówiliśmy, to jest tak zwany indeks i dashboard profesora Hanke. No i tutaj widzicie, jak to mniej więcej się przedstawia. Rosja nadal jest na 9. miejscu, jeżeli chodzi o jego ocenę poszczególnych krajów. No więc za bardzo się nie zmieniło, inne kraje troszeczkę się zmieniły. Jeżeli chodzi o Rosję, to według niego tutaj mieliśmy wzrost o 3%. To może kilka też słów, jak to jest mierzone, jak to jest robione i dlaczego mamy taką różnicę, na przykład w naszych ocenach, bo my mówimy, że tam jest około pod 30% inflacji obecnie w Rosji, natomiast tutaj się podaje inaczej. W dużej mierze można powiedzieć, że ten indeks pokazuje siłę rosyjskiego rubla. Dlaczego? Dlatego, że to jest liczona siła nabywcza danej waluty na czarnym rynku i ile rzeczy można za to kupić. No jeżeli popatrzymy, że rubel osłabił się w stosunku do euro powiedzmy o 71% w piątek, bo takie mniej więcej mieliśmy dane, tam znowuż zaczęliśmy obserwować spadki tego rubla. Dziennie to w piątek było o 2%. Po powiedzmy tygodniowym, czy nawet dłuższym niż tygodniowym uspokojeniu i takiej bardzo płaskiej korekcie zanotowaliśmy odbicie w górę. No i to pokazuje, jeżeli byśmy to porównywali właśnie z tym indeksem, no to mniej więcej będzie pokazywało właśnie tą siłę waluty głównie. No i teraz jak to się przekłada na takie realne rzeczy? No mamy, tak jak powiedzieliśmy już sobie tydzień temu, no tą informację, że stopa główna rosyjska przez bank centralny została zwiększona z 7,5 do 8,5% i zostało zapowiedziane, że na następnym posiedzeniu zostanie podwyższona do 9,3, a być może wyżej, jeżeli by się okazało, że no tutaj nie będzie jakieś właśnie, nie będzie jakiegoś zatrzymania. To jest jeden element. Drugi element, o którym mówiliśmy sobie, to do tej pory głównie tym czynnikiem proinflacyjnym były spadki w budżecie i spadki, jeżeli chodzi o ceny rosyjskiego Uralsa. No i tutaj mamy pewną zmianę, ponieważ ten rosyjski Urals zaczął od jakiegoś czasu rosnąć. Ja już mówiłem o powodzie. To jest kwestia pewnej strategii, którą Rosjanie zaczynają przyjmować, czyli zmniejszyć wolumen, zwiększyć cenę. Coś, co powinni zrobić, myślę, w lutym, w marcu. Natomiast no tutaj korzystając z tego, że Arabia Saudyjska zmniejszyła ten wolumen o 1 milion, no oni próbują na tym również zbudować swoją cenę, konkurując tutaj z produktami właśnie z Zatoki Perskiej i przede wszystkim konkurując z irańską ropą,
która powoli wypiera jako ropa tańsza, ponieważ Rosjanie nie chcą, żeby to jeszcze wytłumaczyć krótko, nie chcę wracać do tego live'a na temat cen Uralsa. Jeżeli ktoś chce słuchać na ten temat, to odsyłam do odcinka Atak na pułap cenowy. Tam jest dokładnie wytłumaczone, na czym to ma polegać. Natomiast pojawiło się kilka dodatkowych informacji, które właśnie chciałem dzisiaj Wam przedstawić i których jutro z kapitanem pewnie nie będę omawiał. A więc pierwsza informacja jest taka, że spada wolumen. Zobaczymy na koniec lipca to, co zapowiadałem, tak, że ten wolumen będzie spadał. No dlaczego? No dlatego, że jeżeli chodzi o tą ropę, szczególnie nie mówimy o długoterminowych. Powiedzmy, połowa kontraktów to są kontrakty długoterminowe, no i no, muszą być realizowane po takich cenach z grubsza, na jakich zostały zawarte. A więc tu ani Rosjanie, ani klienci jakichś dużych możliwości nie mają. Ale są też kontrakty, powiedzmy z wolnej ręki, przykładowo spotowe czy terminowe, gdzie Rosjanie próbują zmniejszać te upusty i szczególnie na rynku hinduskim nie chcą dawać tych upustów, żądają cen powyżej pułapu. No i teraz okazuje się, że w takim wypadku no mamy sytuację, że Irańczycy wchodzą ze swoim surowcem, no i proponują tym firmom hinduskim zbliżone ceny, a czasami słyszymy, że być może nawet niższe i wypierają tą rosyjską ropę. Nie oznacza to oczywiście, że będziemy mieli sytuację, że nagle tak ta ropa rosyjska z tego rynku hinduskiego zniknie, ale będzie na pewno mniejszy wolumen. O ile? No będziemy patrzeć na początku sierpnia. Nie chciałbym teraz dywagować, mamy jakieś tam spekulacje, ale nie chciałbym, żebyście mnie rozliczali, bo może się okazać, bo co my będziemy mierzyć? No nie mamy tych oficjalnych danych rosyjskich, bo Rosjanie, no to jest następny problem, tak? Czyli nikt do końca nie wie i tylko szacuje na podstawie tych tankowców zliczanych z satelity, ile tak naprawdę Rosjanie eksportują. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, która się pojawiła, to zaczęły się remonty i to również odbije się na wolumenie. Remonty w rafineriach rosyjskich. I trzecia rzecz związana z tymi remontami, ja o tym dzisiaj pisałem, wydaje się, zacząłem troszeczkę więcej na ten temat się dowiadywać. Wydaje się, że Rosjanie mają problem, jeżeli chodzi o ukraiński sabotaż. Nie jest to jeszcze jakiś taki dominujący problem, bo nie oznacza, że każda rafineria ma przestoje i będzie potrzebowała remontów ze względu na to, że Ukraińcy coś zniszczyli. Natomiast no, to, co się wydarzyło w Samarze, to o czym pisałem na Twitterze, czyli przypomnę, bo być może część jak gdyby nie czytała tego, a oczywiście polska prasa no, nie informowała na ten temat, a rosyjska poinformowała, no ale w swoisty sposób. To znaczy, mamy informację o podłożeniu ładunku wybuchowego w rafinerii Rosnieftu. Miało to wyglądać według Rosjan tak, że pracownik tej rafinerii wczoraj podłożył ładunki wybuchowe i odpalił te ładunki wybuchowe. Ten pracownik, znowuż według Rosjan, został zatrzymany, bodajże chyba dzisiaj rano. Mogę tutaj być nieprecyzyjny dokładnie, natomiast no, takie informacje zostały przekazane. Oczywiście co się okazało, no był to obywatel Ukrainy, który przyjechał z Ukrainy, zatrudnił się w tej rafinerii, wniósł bombę i te ładunki. Co również się okazało? Eksplodowała ta bomba. Co się okazało? Nikt nie zginął. Co się dalej okazało? Nie było żadnych strat. No i teraz się zastanawiacie, jak to jest możliwe, tak? I co oni tutaj piszą. No wygląda na to, że jesteśmy świadkami kolejnego sabotażu, tylko że to przypadkowo gdzieś wyciekło do prasy
No i potem trudno było to odkręcić, tak? Bo te informacje, one jeszcze są w rosyjskiej prasie, natomiast no tutaj zostały dosyć skutecznie wyciszone, tak? No bo poinformowano, że tak naprawdę się przecież nic nie stało. No wybuchło coś, no ale w sumie tak, no trudno sobie wyobrazić, tak? Jeżeli to jest robota, powiedzmy, ukraińskiego SOF-u, żeby nie było strat, wydaje się, że straty są dosyć poważne. I patrząc na te wcześniejsze informacje dotyczące ataków dronów na różnego rodzaju rafinerie, gdzie tylko budynki administracyjne były niszczone, no wydaje się, że te planowane przestoje w rafineriach prawdopodobnie się przedłużą. Czyli trzeba będzie troszeczkę więcej wyremontować niż zwykle. Natomiast, żeby była też jasność, to jeszcze nie jest taka skala, która gdzieś zachwieje produkcją rosyjską. Będzie miała jakiś wpływ, natomiast no, trudno jak gdyby określić jaki, no bo Rosjanie jak gdyby nie podają nam żadnych informacji na ten temat. Ok, a więc słuchajcie, tak to mniej więcej wygląda. Tam będziemy jutro sobie mówić też na temat następnej rzeczy, czyli tego rynku kredytów i następnej nowej ustawy, która gwarantuje dla tych osób, które bankrutują, że nie będzie można ich wyrzucić z mieszkania lub z nieruchomości, którą posiadają. To jest dosyć ciekawa informacja, która znowuż dosyć dużo zmieni. Czy to jest woda? Tak, to jest woda, tak. Więc jeżeli tu było pytanie, co ja piję, to piję wodę w tym momencie. Dobrze, słuchajcie, to tyle, jeżeli chyba chodzi o takie te ważniejsze informacje. Zaraz jeszcze zobaczymy, jakiego typu pytania macie. Więc zachęcam do wysyłania pytań, zachęcam do subskrypcji kanału, jeżeli ktoś tego nie robi, do wspierania, jeżeli ktoś ma ochotę i oglądania. Dosyć dużo ciekawych materiałów szykuje się na wtorek z Mateuszem. Naprawdę będą niektóre niezłe. No ale to tak jak mówię, we wtorek. Jutro dosyć dużo informacji powinno się pojawić. Zobaczymy, czy zdążę je przygotować, a jeżeli nie, to w poniedziałek. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Więc tak patrzę, czy macie jakieś pytania. Na razie nie widzę żadnych od Was pytań. Więc 40 minut. To byłby chyba rekordowy live, tak? A, dobrze, tu coś widzę. Ale to jakieś wcześniejsze. Pytacie się, że Rosja wrzuca sporo kasy w obronę rubla, bo kurs utrzymuje się na tym samym poziomie. No właśnie w piątek się ruszył. Tam jest dosyć płytki ten rynek. I wydaje się, że te możliwości Rosjan nie są za duże. To znaczy, właśnie miałem powiedzieć o tym, bo tak, jednym z tych elementów, które wpływają na kurs rubla, to jest kwestia przede wszystkim rosyjskiego deficytu. On się powinien troszeczkę poprawić ze względu na to, że ten rubel się dewaluuje, tak? A wpływy z VAT-u są w rublach, tak, a nie w dolarach. I deficyt też jest w rublach. Możemy sobie oczywiście na dolary przeliczyć, natomiast tutaj przychody państwa są w rublach. A więc jeżeli inflacja zwiększa się, a wszystko wskazuje, łącznie z tym, że nawet Eurostat zaczął publikować dane, że jest skokowy wzrost tej inflacji, no ale trudno nie publikować takich danych. Co prawda znowuż oni się kompromitują, bo oni tam publikują, że ten wzrost jest w stylu niecałego 1% tygodniowo. No to takie mamy, słuchajcie, informacje, że
mamy skokowe podwyżki, jeżeli chodzi o na przykład samochody, jeżeli chodzi o elektronikę, jeżeli chodzi o tekstylia, jeżeli chodzi o żywność, tak? No i tutaj mamy podwyżki często rzędu 10-15% w samym lipcu i są zapowiadane już też podwyżki w sierpniu. I to pomimo tego, że na świecie mamy to środowisko takie dezinflacyjne. Miałem powiedzieć o jednej rzeczy. Obwód kaliningradzki. No i właśnie to jest też, i to pewnie nie znajdzie się jutro, a dzisiaj o tym warto powiedzieć. Mamy nowe obligacje obwodu kaliningradzkiego, które zostały wypuszczone. I one miały wykup, słuchajcie, to też wam pokażę jak gdyby skalę tego, jak to wygląda w Rosji. One miały wykup chyba na koniec sierpnia. Znaczy do końca sierpnia miały być. Sprzedały się w przeciągu 6 godzin. Nie była jakaś duża transza, natomiast kto kupił? Bo to kupują jak gdyby inni obywatele. To są takie obligacje skierowane, rządowe, którym nie wolno handlować na giełdzie, które są skierowane dla ludności. I one były rekordowo oprocentowane 9,5%. Czyli mieliśmy 8,5, tak, podwyższenie tych stóp, one 9,5, a inflacja jest oficjalna 3%. Więc mieliśmy sytuację, że ponad 3 razy droższe były obligacje niż oficjalna inflacja. Oczywiście zostały, tak jak mówię, w przeciągu 6 godzin wykupione. Dlaczego? No dlatego, że nie ma takich lokat bankowych na ten moment, bo tam te lokaty bankowe są no właśnie na tym poziomie jak ta inflacja, więc powiedzmy, nie wiem, tam 2%, czy maks jakieś tam 3%, a nie 9%. To jest raz. I albo Rosjanie uciekają w waluty, czyli kupują euro, dolary, no ale to zawsze jest jakieś pewne niebezpieczeństwo, że władza może na przykład sięgnąć po to i trzeba gdzieś to trzymać w domu. Zresztą bardzo niebezpiecznie jest trzymać waluty w rosyjskich bankach. Natomiast w przypadku rubli, część osób chciałaby mieć jednak dywersyfikację i mieć jakieś lokaty w tych rublach i wydaje się, że te rządowe obligacje to jest dosyć sensowne dla nich rozwiązanie. I to jest stały procent, tak? To są roczne obligacje na stały procent. Było też emisja jakiś czas temu obligacji na 9,8%, tak? A więc widzimy, że tutaj Rosja zbliża się do tych dwucyfrowych wartości i prawdopodobnie jeszcze w tym roku przekroczy. No bo jeżeli będziemy mieli 9,3 czy 10%, no to te obligacje pewnie oni będą chcieli na wyższym poziomie sprzedawać, żeby się sprzedawały. Albo na zbliżonym. Zobaczymy. No w każdym bądź razie wygląda to tak, że cały czas, szczególnie na jesieni, bo teraz będziemy mieli sierpień, oczywiście ten rubel będzie prawdopodobnie się osłabiał, nie będzie mu pomagać zwyżka, zobaczcie, bo i na to liczył też rząd trochę. I na to liczyły też, może firmy to nie, ale na to liczył rząd, że w momencie, kiedy ta ropa Urals przebije ten pułap cenowy i będzie kosztowała powiedzmy te 65-66 dolarów i być może nie będzie zbyt dużo chętnych, natomiast to spowoduje, że zacznie ten rubel się umacniać. Natomiast on się nie umacnia. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy podejrzewają to, o czym ja mówię. Zobaczymy na dane, bo to będzie kluczowe, że ten wolumen spadnie. Czyli krótkoterminowo może się okazać, że z podatków rosyjski rząd zbierze mniej od firm naftowych. Dlaczego? No dlatego, że będzie mniejszy wolumen, wyższa cena, ale ten wolumen będzie prawdopodobnie o 1 000 000, a mówi się, są takie prognozy, zobaczymy, czy to moim zdaniem, zobaczymy, bo są takie prognozy, które mówią nawet, że 2 miliony w wolumenie Rosjanie spadną. Zobaczymy, jaka będzie prawda, ja myślę, że będzie to bliżej tego 1 000 000, a być może nawet niecałego 1 000 000, ale patrząc, jak agresywnie próbują tą cenę podnosić, to może się okazać, że ci Hindusi po prostu zaczną się znowuż przestawiać, tak jak zaczęli się przestawiać w połowie zeszłego roku na rosyjską ropę, z irańskiej zresztą często.
no to teraz zaczną z powrotem się przestawiać na irańską. To jest znowuż proces. To nie nastąpi tak, że tak z jednego dnia, z jednego miesiąca na drugi. No ale może się okazać, że na koniec roku Rosjanom w wolumenie braknie na przykład 2 milionów. Nie wiemy tego. Zobaczymy. No i dlatego ten rubel, tak, jak gdyby on się nie utrzymuje, też są, ta inflacja bazowa zaczęła w mojej ocenie bardzo rosnąć. No i doszło do takiego też złej sytuacji, bo cały czas mamy przegrzany rynek kredytów i zarówno hipotecznych, jak i detalicznych. No dlaczego? No dlatego, że tam mamy stopy niskie nadal na tych kredytach w stosunku do prawdziwej inflacji. Czyli jeżeli mogę sobie wziąć na przykład na 6, 7, a tak było. Były takie kredyty, ale nawet te detaliczne były powiedzmy po 9, 10, to i tak mi się bardziej opłaca wziąć ten kredyt i powiedzmy coś kupić. No wyobraźcie sobie, że ja biorę kredyt, kupuję walutę, w styczniu wziąłem kredyt, kupiłem za ten kredyt walutę, no to jeżeli ja sobie przeliczę to na ruble i mam oddać, no to jest czysty zysk. Nie? Tu nie trzeba być jakimś geniuszem ekonomicznym, żeby to zauważyć. A więc no mamy sytuację, że cały czas, pomimo tego, że bank centralny próbuje chłodzić gospodarkę i chłodzić, no pytanie co ma chłodzić, tak? Ale próbuje chłodzić te kredyty, no to te kredyty są sięgane. I co ciekawe, ludzie bardzo często piszą, że oni sięgają dlatego, że ich sytuacja się poprawiła, tylko wręcz przeciwnie. Większość tych badań mówi, że oni sięgają po te kredyty, bo ich sytuacja się pogorszyła. No oprócz, mówię, tych osób, które chcą w jakiś sposób szybki zarobić, a wydaje się, że no cały czas, kiedy mamy taki rozjazd i taką schizofreniczną sytuację, że on tu daje, że inflacja jest niższa niż ta prawdziwa, no powoduje to, zresztą tu część z Was wskazywała, że ktoś na tym będzie zarabiał. No i na pewno zarobił. No właśnie płace nie nadążają za inflacją, tak? I to jest też jak gdyby problemem. No i to na przykład właśnie ten profesor Hanke właśnie na to wskazuje, tak? Czyli powiedzmy za tą przeciętną rosyjską za tą rosyjską przeciętną płacę można kupić coraz mniej bochenków chleba, czy wódki, czy jakichś innych towarów, jeżeli to w ten sposób przeliczamy. Czyli ta siła nabywcza rosyjskiego konsumenta maleje na ten moment. A to zawsze, no jeżeli mamy wysoką inflację, no to tak się najczęściej dzieje, nigdy płace nie są w stanie tak szybko nadążyć za inflacją. Możemy się łudzić, że tak jest, ale tak nigdy nie jest, to zawsze jest jakiś opóźniony proces. A co gorsze, jeżeli są podwyżki, a jeszcze w Rosji mamy też ciekawą sytuację, bo mamy niedobór pracowników i mamy brak rąk do pracy, tak jak mówiłem, brakuje najwięcej w przemyśle, no i tu zaskoczenie wojskowym, tak. Mamy duże braki i największe potrzeby. A tu piszecie, że no tak, to prawda. No, ale zauważcie, że z Afryką już Rosjanie nie powtarzają tego błędu. Nie proponują rozliczać się z tymi krajami w jakichś dziwnych walutach, tak? Ichniejszych, tylko od razu mówią, dawajcie juany. Ewentualnie to, co tam macie, zamieńcie w naszych bankach na... Jeżeli to jest wymienialne, no bo jak nie wymienialne, to nie zamieńcie w naszych bankach na ruble. A więc cały czas nie rozwiązano tego problemu, tak? A więc cały czas Indie rozliczają się częściowo w rupiach i cały czas mamy taki... Ja nie widzę, żeby tam była jakakolwiek zmiana. I to mnie trochę zaskakuje, bo myślałem, że tam z miesiąca na miesiąc będzie się ten bilans poprawiał. No bo to jest jak gdyby też problemem, tak? Czyli ten bilans handlowy z Indiami, ogólnie problemem jest bilans handlowy z Chinami, tylko że tu jak gdyby
w inną stronę, tak? Z Indiami jest to, że Rosjanie wysyłają, a mało sprowadzają, a w przypadku Chin, no może teraz się troszeczkę poprawi, bo będą wysyłać im te zboża prawdopodobnie. To będzie, Chiny będą głównym odbiorcą rosyjskich płodów rolnych. No a tam Afryka będzie jakiś tam margines stanowić. Nie łudźmy się. Nie ma czegoś takiego jak niedobór pracowników. No jest. Niestety jest i nie płacy. Dlatego, że jeżeli trzeba wyremontować T-55, no to nie ma. Ściągają tych emerytów, ściągają, no ale za mało. I żadne płace tutaj nie poprawią sytuacji, tak? Dlaczego? No dlatego, że oni sobie błędnie założyli, o czym zresztą mówiliśmy, że będą produkować masowo, a żeby produkować masowo uzbrojenie, wymyślili sobie, że będą produkować stare modele tego uzbrojenia sprzed 30, 40, nawet 50 lat. Problem pojawia się, jeżeli chodzi o personel, bo genialni rosyjscy analitycy zapomnieli, że obecni pracownicy nie będą potrafili czy tych czołgów, czy tych haubic, czy jakichś innych elementów montować, składać, produkować. Te linie produkcyjne muszą zostać przestawione, tak? To nie jest jak gdyby szybki proces. Pytacie się, czy Rosjanie wytrzymają do 2024, czy pod koniec roku zawali. W mojej ocenie wytrzymają, dlatego że szykuje się to, o czym pisaliśmy. Wszedł ten dekret, wchodzi ten, może jeszcze nie wszedł, tak, ale wejdzie ten dekret Putina i ta ustawa, która znacjonalizuje, albo inaczej, będzie przymusowy wykup tych majątków firm zachodnich. To da dodatkowe miesiące dla reżimu i dodatkowe pieniądze. Zobaczymy tylko ile, bo tutaj tego nie wiemy, bo pytanie jest, na ile rosyjscy oligarchowie będą chętni do sięgania do kieszeni, żeby wykupywać te majątki. No bo pomysł jest taki, że najpierw rząd kupuje, powiedzmy za 10% wartości, czy za 5% wartości fabryki zachodnie, które jeszcze zostały, jeszcze gdzieś tam te firmy nie wyszły, a potem to sprzedaje dwukrotnie, trzykrotnie za wyższą cenę swoim oligarchom. Czyli taki win-win, tak? Rosyjski, w rosyjskim stylu. No jak zwykle w Rosji to są plany. Jakie będą realia? No, zobaczymy. Widzę, że tutaj nie znam kolegi czy koleżanki, a więc widzę, że jakieś nowe osoby do nas dołączają. Bardzo się z tego cieszę. No, jeszcze raz nakłaniam do tego, żeby wysyłać informacje o tym, o czym mówimy, dlatego że wydaje mi się, że sporo rzeczy, o których omawiam, nie ma. Jest też taki pomysł, no zobaczymy jak to będzie z Mateuszem, żeby tych informacji o Rosji było coraz więcej, bo też mamy jakiś pomysł, żeby tak było. A odnośnie balkonów, to we wtorek będzie dla Was niespodzianka. Szczególnie jeżeli tutaj się pojawi około w tym momencie 1000 lajków za ten odcinek, to przygotuję dla Was specjalny film dotyczący właśnie budownictwa w Moskwie, nowych apartamentów i skoków z balkonu. Będzie się Wam podobać. Piszecie, że Zbyszek pisze, że są przypadki ściągania. Tak, są przypadki ściągania 80-letnich dziadków pracujących na 3 zmiany, to może nie, ale pracujących, i właśnie ci panowie skarżą się, ponieważ oni to nie przemyśleli, czyli tak, ich ściągnęli, mówią dobrze, pracujcie i jeszcze żeby jeszcze szkolili. I oni mówią, no ale moment, no pracujemy, jeszcze mamy szkolić, no jesteśmy w stanie, tak? Szczególnie, że ta pamięć już też jest zawodna.
Bo z jednej strony jest nacisk cały czas, żeby no coś wychodziło z tej fabryki, no bo są jakieś tam terminy, a z drugiej strony no trzeba przeszkolić tych młodych pracowników. No i to trochę w tym momencie Rosjanie są do tego nieprzygotowani. No a tak jak mówię, no jeżeli mamy osoby już takie wiekowe, no to nie jest prosty proces. No i oni nie mogą pracować powiedzmy nawet 8 godzin, nawet podejrzewam 4-5 godzin to dla nich jest wyzwanie, tak, w pewnym wieku. Masa Huku pisze, że połowa uczestników transmisji nie dała łapki. Być może się nie podoba, więc ja tutaj jak najbardziej to rozumiem, natomiast jeżeli Wam się podoba, to zachęcam do tych łapek. Szczególnie, że tak jak mówię, za 1000 łapek będzie coś fajnego, więc myślę, że warto oglądać nas w najbliższy wtorek. A my powoli, godzinka już minęła, więc myślę, że powoli będziemy się zbliżać do końca. Synowie obiecałem, że będzie w miarę krótko, a więc myślę, że dotrzymam dzisiaj słowa. Powiem tak, wtorkowy materiał naprawdę zapowiada się świetnie, patrząc na to, co znaleźliśmy. A więc będziecie, tak jak piszecie, będziecie zadowoleni. A nie mogę więcej, bo popsuję Wam niespodziankę pisać. A, piszecie, że dlaczego nie jest. No bo ten akurat materiał jest o Dzikim Wschodzie i o rosyjskiej gospodarce. Chcielibyście posłuchać o globalnych trendach? No one są, tak, ale rosyjska gospodarka jest bardzo odporna i bardzo specyficzna. I w tym momencie mamy na przykład dezinflacyjne sygnały prawie z każdej gospodarki, a z rosyjskiej mamy odwrotnie. A więc jeżeli tutaj pan Dyna Bold Beautiful, czy jakoś tak, chcesz posłuchać na temat globalnej gospodarki, no to myślę, że jest dosyć dużo na ten temat podcastów, tak? Dzisiaj mówimy o rosyjskiej. Być może będziemy, jeżeli będą znowuż odpowiednia ilość chętnych, ja jakiś czas robię też takie podcasty, że ostatnio robiłem czy o ukraińskiej gospodarce, czy o polskiej gospodarce, jeżeli będziecie też mieli taką ochotę, bardzo chętnie pogadam o tej globalnej i o amerykańskiej, szczególnie, że cały czas ją śledzę, dlatego że dosyć aktywnie ostatnio gram na rynku amerykańskim. Okej. Dobra, słuchajcie, ostatnie pytanie. Jeżeli macie jakieś ciekawe, zadajcie. Jak nie, to kończymy. O, to jest dobre pytanie. Czy Turcja może zablokować Rosji zboże z nad Morza Czarnego? Może. Może dlatego, że ma we władaniu cieśniny, tak, więc tą najważniejszą, więc jak najbardziej może. Czy to zrobi? Nie sądzę. Natomiast no to jest też jeden z elementów, dlaczego Rosjanie cały czas też z Turcją dyskutują i rozmawiają, no bo jeżeli by się okazało, że z punktów technicznych, zresztą mieliśmy taką sytuację, tak? Pamiętacie, co się działo, jeżeli chodzi o pułap cenowy, kiedy Turcy zaczęli robić różnego rodzaju, w grudniu bodajże, dodatkowe sprawdzania, czy statki mają odpowiednie ubezpieczenia, które wychodziły przez ich cieśniny i tak dalej, i tak dalej. No to może to być podobna sytuacja. Czy Dania, no w przypadku Danii jest to trudniej sobie można było wyobrazić, w przypadku Turcji ja myślę, że i Erdogana jestem w stanie sobie wyobrazić, że jest w stanie to zrobić w przeciągu, myślę, jednego dnia. W przypadku Danii, no to mielibyśmy bardzo skomplikowaną sytuację i myślę, że Dania by się nigdy nie odważyła, żeby jakąś swoją decyzję zablokować. W oknie jest Buddha bodajże. Ja jestem w Budapeszcie.
A więc słuchajcie, jeszcze raz wszystkim dziękuję za odcinek. Widzimy się na pewno we wtorek, jeżeli czas mi pozwoli, również powinniśmy się zobaczyć jutro razem z kapitanem. Miłej nocy, trzymajcie się, cześć.